Serdecznie zapraszam do odcinka 50. playlisty Mroczna Historia pod tytułem Masoni część 19. W poprzednim odcinku 49 opowiedziałem o teorii pochodzenia masonerii francuskiego alchemika z XVIII wieku. W tym odcinku opowiem o stopniu Kadosh i dalszej historii masonerii we Francji. Niewątpliwie nazwy stopni masońskich sugerują wpływy templariuszy. Nawet pan Gold, zwykle tak powściągliwy w sprawach templariuszy, przyznaje: we Francji niektóre z lóż szkockich wydają się tworzyć nowe stopnie naukowe, łącząc bardzo wybitnych szkockich masonów z templariuszami i w ten sposób dając początek późniejszej powodzi templariuszy. Prawdopodobnie pierwsi byli masoni z Lyonu, którzy w 1741 roku wynaleźli stopień Kadosh, reprezentujący zemstę templariuszy. Wspomniane imię Kadosh jest hebrajskim słowem oznaczającym święty lub poświęcony, co w kabale występuje w połączeniu z tetragramem. Mówi się, że stopień ten rozwinął się od Wielkiego Elekta, jednego z 3 stopni zemsty, celebrującego z krwawym realizmem zemstę za morderstwo Hirama. Ale w swojej ostatecznej formie rycerz Kadosh stał się 30 stopniem starożytnego i uznanego rytu szkockiego. Legenda hiramiczna została zamieniona w historię o templariuszach, których ofiarą był Jacques de Molay. Zatem potępienie ataku na władzę uosabianą przez mistrza budowniczego stało się aprobatą ataku na władzę w osobie króla Francji. Zatem wprowadzenie wyższych stopni z ich tendencjami politycznymi, a później antychrześcijańskimi, oznaczało całkowite odejście od podstawowej zasady masonerii, że w loży nie powinno być mówione nic, co dotyczy religii czy rządu. Z tego powodu masoneria nie tylko była atakowana przez pisarzy antymasońskich, ale również przez samych masonów. Wielu pisarzy masońskich, jak Clavel, Ragon, Ribold, Tory i Findel, wskazuje, że masoneria rzemieślnicza jest jedyną i prawdziwą organizacją, a wprowadzenie wyższych stopni stanowi zagrożenie dla porządku w zakonie. Ribold stwierdza, że z tych wszystkich obrzędów wynikają najgłupsze koncepcje, najbardziej absurdalne legendy, najbardziej ekstrawaganckie systemy, zasady najbardziej niemoralne i najbardziej niebezpieczne dla pokoju i zachowania państwa. I dlatego, z wyjątkiem pierwszych 3 stopni masonerii, które są naprawdę starożytne i powszechne, wszystko jest chimerą, ekstrawagancją, daremnością i kłamstwem. Od momentu zatwierdzenia Wielkiej Loży Francji w 1743 roku przez Wielką Lożę Anglii rozpoczęła się jej stopniowa degeneracja. W 1743 roku wielkim mistrzem francuskiej loży został apatyczny hrabia de Clermont, który nie interesował się zakonem i zatrudnił jako swojego zastępcę mistrza tańca imieniem Lacorne, człowieka bezmyślnego o niemoralnym charakterze, pod wpływem którego loża popadła w stan anarchii. W 1756 roku pierwotni masoni ponownie podjęli próbę uczynienia masonerii rzemieślniczej masonerią narodową Francji poprzez usunięcie słowa angielska z apelacji Wielkiej Loży Londynu i zmianę jej nazwy na Wielką Lożę Narodową Francji. Jednak z powodu wzrastającej rywalizacji pomiędzy lożami w 1767 roku interweniował rząd i zamknął Wielką Lożę. Grupa francuskich templariuszy utworzyła 2 odrębne stowarzyszenia: Rycerzy Wschodu oraz Sobór Cesarzy Wschodu i Zachodu.
W roku 1761 Rzymianin o imieniu Stephen Morin został wysłany do Ameryki przez cesarzy, uzbrojony w nakaz księcia de Clermont i Wielkiej Loży Paryża. Nakaz ten miał dźwięczny tytuł: Wielki, wybrany, doskonały i wzniosły mistrz i był rozkazem powołania loży w Ameryce. W 1766 roku Stephen Morin został oskarżony przez Wielką Lożę o szerzenie dziwnych rzeczy i potwornych doktryn, a jego patent wielkiego inspektora został odrzucony. W końcu Morinowi udało się jednak ustanowić rytuał doskonałości. Zostało mianowanych 16 inspektorów, prawie wszyscy Rzymianie. Między innymi Isaac Long, Isaac de Costa, Moses Hayes, Spitzer, Moses Cohen, Abraham Jacobs i Heymon Long. Tymczasem we Francji zamknięcie Wielkiej Loży Francuskiej nie przeszkodziło w spotkaniach grupy La Corne, która po śmierci księcia de Clermont w 1772 roku ustanowiła Wielki Wschód z księciem de Chartres jako przyszłym wielkim mistrzem. Następnie Wielki Wschód zwrócił się do Wielkiej Loży o uchylenie dekretu o wypędzeniu i zaapelował o zjednoczenie się z nią, co wkrótce nastąpiło, a książę de Chartres został ogłoszony wielkim mistrzem wszystkich rad, kapituł i loży szkockich Francji. W 1782 roku Rada Cesarska i Rycerze Wschodu połączyli się, tworząc Wielką Kapitułę Generalną Francji, która w 1786 roku połączyła się z Wielkim Wschodem. Martynis Papus uznaje te zmiany we francuskiej masonerii za rewolucję, która doprowadziła do inwazji templariuszy do masonerii i obwinia za nie zmiany, które zaszły w zakonie świątyni. Od 1741 roku wielcy mistrzowie zakonu byli zwolennikami monarchii, ale pod rządami wielkiego mistrza regenta i jego następcy księcia de Bourbon doszło do rewolucji wśród templariuszy. Gdy nadeszła rewolucja, książę Ducossy-Brisac, będący wielkim mistrzem od 1776 roku, zginął wśród obrońców tronu. W ten sposób w połowie XVIII wieku zakon świątynny przestał być siłą rewolucyjną, a niezadowolone elementy, nie mogąc już znaleźć w nim schronienia, rzuciły się do masonerii, a wkroczenie na wyższe stopnie skierowało ich ku wywrotowym celom. Według Papusa La Corne był członkiem templariuszy i konflikty, które miały miejsce, były głównie walką pomiędzy byłymi templariuszami a prawdziwymi masonami, która zakończyła się triumfem templariuszy. Zwycięzcy buntownicy założyli w ten sposób Wielki Wschód Francji. Współczesny mason jest w stanie powiedzieć: nie będzie przesadą stwierdzenie, że rewolucja masońska z 1773 roku była preludium i prekursorem Wielkiej Rewolucji Francuskiej z 1789 roku. Papus stwierdził, że należy uważnie obserwować tajną akcję braci templariuszy, gdyż to oni byli prawdziwymi podżegaczami rewolucji, a inni jedynie byli ich posłusznymi agentami. Tak więc widać wyraźną dominację zakonu templariuszy we francuskiej masonerii w drugiej połowie XVIII wieku, jak również ich zaangażowanie w Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Pewny jest również fakt, że powstanie zakonu templariuszy w Niemczech nastąpiło w momencie, gdy do masonerii francuskiej wprowadzono stopnie zwane stopniami szkockimi. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 50, w którym opowiedziałem o dalszej historii masonerii francuskiej. Serdecznie zapraszam do odcinka 51,
pod tytułem Pruska Wrona, część pierwsza.